Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z planami czytelniczymi na kwiecień. W marcu możliwe, że nie uda mi się skończyć jednej książki, więc ją wpisałam tutaj już na TBR. Natomiast mam 5 książek tylko i w sumie jedną tylko fizycznie taką książkę papierową. Jest to książka z mojego wyzwania 12 książek na 12 miesięcy. Jest to książka Miki Franco Aknawa Dwór, czyli Okna na podwórze. Mamy tutaj rodzinę, która przeprowadza się do Vancouver w Kanadzie. No i są tam rodzice i właśnie Miki oraz jego młodszy brat. Jest to taka rodzina, która bardzo łatwo wpisuje się w ten kanadyjskie ramki, kanadyjskie społeczeństwo. No i to się tylko tak wydaje z zewnątrz. Cicho. Tylko z zewnątrz jakby ta akcja, tak, w sensie nie akcja, tylko ta rodzina tak wygląda, natomiast rodzice po przeprowadzeniu się do Kanady strasznie źle to znoszą. Jakby ta rodzina się trochę rozpadać zaczyna, więc jest ciężko, jakaś tragedia się tutaj wydarza. No i Miki, który próbuje sobie też poradzić z tym wszystkim, zmaga się jakby z wieloma problemami nowymi, których nie miał w poprzednim kraju, więc bardzo ciekawa książka. Ja ją dostałam w zeszłym roku na urodziny i chciałam ją od tamtego czasu przeczytać i myślę, że już jej czas nadszedł, bo ona tak stoi i aż prosi się, żeby ją przeczytać. Nie jest cienką książką, bo ma prawie 700 stron, natomiast myślę, że szybko się ją przeczyta, ma przyjemną czcionkę, przyjemnie się to czyta, bo to jest napisane też takim językiem potocznym, więc myślę, że tutaj dam radę. Kolejna taka książka, muszę tutaj sobie ją otworzyć, gdyż jest to audiobook Alicji Kłos. Kiedyś, może pewnego dnia. Jest to audiobook, który dostałam od autorki do zrecenzowania, więc na pewno będę chciała przeczytać. Chciałam pokazać okładkę, ale mi się okładka nie wyświetliła. O, jest. Podziękowania. Podziękowanie. Już mi się coś... No, coś mi się tu włącza. Ta okładka tak wygląda. Trochę kojarzy mi się z książką, co wyszeptał nam deszcz. Okładka, w sensie nie książka. A o książce już czytam. Tina zawsze odstawała od swoich twardo stąpających po ziemi braciach i marzyła o wielkim świecie. W końcu w jej życiu nadchodzi ten dzień. Jako świeżo upieczona absolwentka zarządzania sprzeciwia się rodzinie i wyjeżdża na roczny staż do Holandii. Nie mówi nikomu, że kusi ją nie holenderskie życie, a wizja spędzenia roku z mężczyzną, który tam mieszka. Niestety okazuje się, że on ma nieco inne plany. Bez pieniędzy i pomysłu na siebie, za to ze złamanym sercem i nieprzewidywalnym szefem, Tina musi znaleźć sposób, aby uratować swój gap year. Czy jej się to uda? Jestem tego ciekawa. Widziałam też opinie osób już trochę w sieci. No i były bardzo dobre. W sensie widziałam tylko jedną opinię i po tej opinii zgłosiłam się do autorki, żeby zrecenzować tę książkę, bo miała akurat nabór i się udało, więc ogólnie książka mi się podoba. Jeżeli ta osoba to polecała, to jestem za, a polecała to Mika Modrzyńska, która napisała 2 książki, które uwielbiam, czyli Cypka oraz Styczniową letnią noc. Więc jeżeli ona powiedziała, że ta książka jest super, to mam nadzieję, że taka super będzie. Kolejna książka jest to książka, którą już czytam. Jestem na 99 stronie z 465. Jest to książka Adrianny Białowiec. Ciężko będzie zobaczyć.
Generalnie książka Tino Pie. Jest to science fiction, fantasy science fiction. Mi się to ciężko czyta, gdyż ja mam jakiś zastój czytelniczy, ale ogólnie książka jest fajna. Co prawda, tam jest dużo takich pojęć, o których nie mam pojęcia i nie wiem, czy to dlatego, że był wcześniej cykl, nie połączony z tą książką, co prawda, ale cykl jakichś fantastycznych science fiction powieści. Ja tego nie czytałam i może dlatego, a może dlatego, że po prostu nie znam jeszcze terminologii science fiction, bo dawno nie czytam i chyba raczej do sci-fi nie sięgałam. No ale przeczytam, co tutaj jest w opisie. Zabijają nie dla zasobów, terytorium czy przekazywania genów, gdyż prawa przyrody od dawna ich nie dotyczą. W swojej nienawiści czynią tak, bo nie mają nad tym kontroli. Na planecie Kalkaris psychopatyczna sekta ateistów szykuje się do rytuału. Idealną kandydatką na złożenie w ofierze wydaje się młoda Hanako Sahara, mieszkanka spokojnego azjatyckiego miasteczka. W pobliskiej puszczy giną zwierzęta i ludzie, psuje się sprzęt. Jeden szeryf lokalnej Tauricji twierdzi, że panuje nad sytuacją, czy anomalie mogą mieć związek ze stanowiącymi zagrożenie dla całego świata likanami. Kim jest niezwykły mężczyzna nieznanego pochodzenia, któremu towarzyszy zmiennokształtny pies. Generalnie ta książka, przez to, że dużo azjatyckości jest w tej książce, kojarzy mi się trochę z serią Wojna Makowa, którą też swoją drogą muszę dokończyć, bo jeszcze został mi ten 3. tom, bo chcę na pewno jeszcze zapoznać się z Yellowstone, czy Yellowface, no tą najnowszą, Yellowface chyba, książką autorki, oraz też chcę się zapoznać z książką Babel tej autorki, bo słyszałam o niej bardzo dobre opinie, więc muszę dokończyć Wojnę Makową. No ale tutaj nie mówimy o Rebece Kłang, tylko o Aleksandrze Białowiec, która właśnie napisała Tino Pie'a. Książka jest dostępna na Legimi, więc jakbyście chcieli ją przeczytać, to jest na Legimi w abonamencie. Ja dostałam ją właśnie do recenzji, dlatego też chcę ją przeczytać jak najszybciej, czyli jeszcze w marcu, ale nie wiem, czy mi się to uda po prostu z moim zastojem czytelniczym, który mnie dobija. No i właśnie przeraża mnie to, że mam ten zastój, ale walczę z tym. Miałam taki dzień przerwy od czytania i teraz dzisiaj będę się zabierać, może to jakoś pomoże, albo po prostu wezmę jakąś lekką książkę, którą przeczytam raz, dwa, żeby się troszkę odblokować. Kolejna książka, 4. już, mam 5, więc myślę, że dość szybko nam przejdzie ta zapowiedź czytelnicza. Ostatnio te filmy były takie dłuższe, akurat mnie wyrzuciło z Legimi. Te filmy były dłuższe, więc teraz myślę, że będzie taki krótszy. Natomiast teraz ostatni już audiobook będę słuchać z serii o Johnie Carterze. Mamy tutaj Tuwię z Marsa i wydaje mi się, że trylogia z Johnem Carterem już się zakończyła na dany moment, bo teraz będziemy mieć do czynienia nie z samym Johnem Carterem, a z jego synem Cartorisem, czyli synem Johna Cartera i słynnej Deja Toris. Jest to już 4. część z cyklu marsjańskiego. Przeczytam też opis. Tuvia z Ptar-Tchu, piękna księżniczka Barzum, zostaje porwana przez podłego Warskora, syna Jedaka Dusaru. Te nazwy są też straszne, ale już ogarniam je po pierwszym tomie, bo w pierwszym tomie były wyjaśnione. Cartoris, syn wodza Marsa, Johna Cartera, w wyniku podłych intryg zostaje posądzony o porwanie, jako że kocha dziewczynę, a ta została przyrzeczona innemu. Na całym Barzum trwają przygotowania do wielkiej wojny, a walkę narody Czerwonej Planety mają we krwi.
Uratować pokój i powstrzymać rozlew krwi może jedynie poprzez odnalezienie Tuvi i ujawnienie prawdziwych sprawców zamieszania. Na tropie porwaczy jest sam Cartoris, czyli już jakby przechodzimy od Johna Cartera do jego syna. Jestem ciekawa, czy to tak pokoleniowo będzie szło, że potem na przykład będzie syn bądź córka, ale raczej myślę, że na tamte czasy to będzie raczej syn Johna Cartera. Jestem ciekawa. Nie wiem, czy chyba w poprzednim filmie mówiłam, że się cieszę, bo znalazłam też książkę z cyklu Tarzan, tego samego autora, więc na pewno z Edgarem Rice'em Burroughsem jeszcze w moich TBR-ach się nie żegnamy i w moich podsumowaniach czytelniczych. Staram się tak rozkładać trochę to w czasie, moje czytanie tych książek, bo nie chcę tak od razu wszystkiego spalić sobie i nie chcę się znudzić tematem, więc rozkładam je sobie po miesiącu. Jako że jest 11 książek z cyklu marsjańskiego, ja mam co prawda 9, ale postaram się jeszcze znaleźć 2. To myślę, że będziemy mieli rok z Johnem Carterem. Chociaż później mamy jeszcze inny cykl Pellicules bodajże. I jeszcze tego Tarzana, który ma 25 tomów, więc myślę, że jeszcze z Edgarem Rice'em Burroughsem zostajemy na dłużej. Także to jest Tuvia z Marsa. A jeszcze nowość od Fabryki Słów jest na moim TBR-ze. Nie wiem, jak się czyta. Kaikeji. Tak wygląda książka. Jest to nowość, ona wyszła niedawno. Ja zobaczyłam tą okładkę i stwierdziłam, że muszę to przeczytać. Tutaj mam co prawda dodanego audiobooka. Natomiast jest też e-book na Legimi. Ja ostatnio coraz więcej czytam e-booków i słucham. Znaczy słuchać audiobooków to dawno nie słuchałam. W tym miesiącu zdarzyło mi się tylko to z Johnem Carterem. Natomiast nie słucham teraz ostatnio audiobooków. Chcę trochę do tego powrócić, dlatego w kwietniu mam ich sporo, bo myślę, że to mi pomoże jakoś też więcej książek poznać w krótszym terminie. A bym chciała ich poznać jak najwięcej i przeczytać jak najwięcej, ale wracając do Kaikeji, nie wiem, czy tak się czyta. Kaikei. Jedyna córka Radży, warta tyle, ile dla królestwa warte jest zawarte przez nią małżeństwo. Bezradne dziecko wygnanej matki, pomijana, milcząca siostra, żona, która uratowała męża na polu walki. Mądra przywódczyni zasiadająca w Radzie Królestwa Kosali. Czuła matka, wyrodna matka, okrutna zdrajczyni. Całe życie walczyła z tradycją, mężczyznami i bogami. Chciała mieć głos, odcisnąć swój ślad na obliczu świata. Po przejściu kamienistych ścieżek, po przekroczeniu własnych granic i poświęceniu wszystkiego, co kiedykolwiek ukochała, pozostanie jej tylko obraz śmierci, widziany raz za razem pod zamkniętymi powiekami. Jestem tego bardzo ciekawa. Nie wiem, czy to jest seria, czy tylko jednotomówka, natomiast zapowiada się po opisie i po okładce, jak dla mnie po okładce, bardzo dobrze. Także 5 książek pokazałam. Nie wiem, czy coś jeszcze chciałabym przeczytać, bo ostatnio nie mam jakiejś takiej chęci, żeby planować sobie książki. Te tak mam zaplanowane, trochę już od jakiegoś czasu chodzą za mną, więc je sobie wpisałam tutaj w mój TBR. Ale nie jest to tak powiedziane, że na pewno po nie sięgnę. Może w trakcie miesiąca pojawią się jakieś inne książki, które na pewno będę chciała poznać, albo będę musiała poznać, albo po prostu mnie tak zaciekawią, że inne książki przestaną dla mnie istnieć. Tak patrzę tutaj, co mam i co bym chciała poznać. No na pewno chciałabym się zapoznać z Mahabharatą, czyli z takim eposem indyjskim, tylko że ta książka ma z 1000 stron. Nie będę jej nawet wyciągać. No, generalnie to jest taka księga z wszystkimi takimi historiami. Wiem, że oni nie lubią mówić, że to jest mitologia, tylko to jest ich historia, więc dlatego też tak mówię. Ale
raczej na to się nie porwę na 1 miesiąc, żeby to przeczytać od deski do deski. Chyba że byłby audiobook i wtedy mogłabym słuchać. Bo to są takie krótkie historie o danych bogach indyjskich i o danych bohaterach indyjskich. Herosach chyba. Oni tak o tych bohaterach mówią, ale też nie jestem pewna. No nie wiem, co bym chciała jeszcze poznać. Chyba już tak mniej. Chciałabym zapoznać się z jakąś poezją, ale na razie nic poza Jesieninem mnie nie przyciągnęło do siebie, a Jesienina, ten jego tomik, który mam u siebie, już przeczytałam i nie planuję też czytać jeszcze raz. Tigana mam zaplanowaną chyba na czerwiec albo na lipiec. Generalnie jakieś takie wakacyjne miesiące, więc po nią nie sięgam. Może mam coś na czytniku, co bym chciała. Na czytniku też mam indyjski epos Bhagavad Gita. To też jest właśnie taki epos w stylu Mahabharaty, natomiast no, też to jest potężna książka, potężne dzieło. Nie wiem, chyba nie będę tak przedłużać tego filmu, jeszcze zerknę po prostu, co tu mam w książkach, bo mam trochę książek zgranych. No mam cykl Barsum, Pelu Kidar, Edgara Rice'a Burroughsa, no ale to o tym już mówiłam i na razie chcę skupić się głównie na jednym cyklu, czyli o tym cyklu Johna Cartera. Tak chyba te 5 książek pozostanie. Chociaż chciałabym też zapoznać się z książką Maxa Czornyja. Ted Bundy, Umysł mordercy, bo ja uwielbiam wszystko, co związane z Tedem Bundy i z Jeffrey'm Dahmerem. Generalnie tutaj opis jest taki, że dokonywał masakr, ukrywał ciała ofiar i pozował je niczym kukły. Odgrywał z nimi makabryczne sceny, a to tylko początek nieprawdopodobnej historii. Rzeczywistość przerosła najbardziej przerażającą fikcję. Nigdy nie obcowaliście z tak czystym złem. Niepowtarzalna narracja pierwszoosobowa przyprawia o dreszcze. No więc jestem ciekawa tej książki. Opinii ma już trochę na Legimi. Są i 5-gwiazdkowe, i 4-gwiazdkowe, i widzę, że 2-gwiazdkowe. Ja już znam jakby trochę historię Teda Bundy z książki, która została napisana przez jego znajomą z pracy. Nie wiem, jak to nazwać, więc znam już trochę tą historię. Filmu o Tedzie Bundy nie biorę pod uwagę, bo to była jakaś fikcja, w sensie było oparte na faktach, natomiast ten film strasznie wybielał postać właśnie Teda Bundy, co mi się nie do końca podobało. No i w sumie, co ja będę wam jeszcze mówić? Mam w zasadzie, dopiszę sobie do mojego zeszytowego TBR-u, żeby nie zapomnieć. Pozycja 6, Max Czorny, Ted Bundy. No i w zasadzie to by było chyba na tyle w dzisiejszym filmie. Trochę wam powiedziałam, trochę znowu wyszedł długi film, chociaż i tak nie tak długi jak ostatnio. No i będę chyba zakończyć. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy książki planujecie przeczytać w kwietniu. Może ja się czymś jeszcze zainspiruję i może też wezmę sobie je do TBR-u. Ja zdecydowanie chcę się zapoznać z 3 na 100%, czyli z Aknawa Dwór, z audiobookiem Alicji Kłos oraz z Tinopajem. Ale Tinopaja postaram się jeszcze jakby ukończyć w marcu, więc w kolejnym filmie na pewno dowiecie się, czy udała mi się ta przygoda z Tinopajem i czy udało mi się dokończyć tę książkę. Marcowy TBR poszedł mi bardzo dobrze, ale nie będę mówić ile książek. 5 książek miałam i bardzo dobrze, bardzo dobrze mi poszedł, więc nie będę mówić ile książek przeczytam, bo to będzie dla was
zaciekawieni na kolejny tydzień. No i mam nadzieję, że tutaj też mi się uda większość z tych książek przeczytać. Także dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Tak jak mówiłam, dajcie znać w komentarzach, co planujecie czytać. No i do zobaczenia. Cześć!